Czerwone wierby w cudnej jesiennej odsłonie. My się właśnie będziemy kierować na... Widoczki są świetne. Tam się kierujemy. Można zobaczyć. Świetnie od tej strony wyglądają, nie? No. Widać właśnie po trawie. Trochę wieje, nie? Hej. Cześć. Dzień dobry. Tym razem w połowie października wybraliśmy się na Czerwone Wierchy, na Małołączniak niebieskim szlakiem. Mówiłeś już, że z Gronika szliśmy? Przez Przysłop Miętusi. Tak. Bardzo ciekawy szlak. Troszkę nas zaskoczyła pogoda, co pokażemy Wam właśnie na filmie. Efekty czuję do dzisiaj. Dobra, zaczynamy. Zabieramy Was dzisiaj na Czerwone Wierby w cudnej jesiennej odsłonie. Na razie jest godzina 7. Zobaczymy, ile nam zajmie trasa. Będziemy relacjonować. My się właśnie będziemy kierować na Przysłop Miętusi, a następnie na Czerwone Wierchy. 3,5 godziny? Tak. Drugi w kolejności. W planach mieliśmy zaliczyć Wierchy i zejść do Doliny Kościeliska. No niestety nam trochę pogoda pokrzyżowała. Mimo sprawdzania, upewniania Tak. się, że na pewno będzie... Sprawdzaliśmy to kilka razy. No jednak jak to pogoda w górach, Znaczy inaczej, słoneczko świeciło. jeszcze przez większą część w drogi. szczególności właśnie na jesieni, no potrafi płatać figle. Najpierw zrobiliśmy taki pierwszy dłuższy postój na właśnie Przysłopie Miętusim. Pierwszy Właśnie pit stop. dotarliśmy na pierwszy pit stop. Przysłop? Przysłop Miętusi. No. Także zresztą jak można zobaczyć, Tutaj na wszystko widoczki są świetne. Tam się kierujemy. Nie pokazuj mnie, że się na mnie kierujemy. No. Chwila przerwy No. na Przysłupie. Przysłopie, przepraszam. Dobra. Przy słupie to będzie chwila przerwy, jak sobie stanie. Jak zakończyliśmy nasz przystanek na Przysłopie, ruszyliśmy dalej w stronę Małołęczniaka niebieskim szlakiem. Najpierw wiedzie on przez las. Z lewej stronie masz plasty, to masz mieszany albo liściasty. Mieszany. Tak. Dość ciemny las. Dlatego ja Mroczny, czarny, czarny. las. nazywałam go tak, bo mi się skojarzył z Hobbitem i tylko tyle. A z tą mroczną, tą puszczą. Tak. Co? Bo ty idziesz tutaj, to zobaczysz sas. Co zobaczy? Aha, Among Us. Skała Among. Ale ciemno. I pomyśleć, że jest słońce nad nami. Tu jest strasznie się. Sobie wyobrazić ten I tymi pająkami. No ale pająki są fajne, nie rozumiem, o co ci chodzi. Szczególnie szkakuny. To ręka, która trzymała prawdziwego pająka. Nie, ta trzymała. Serio, żywego. Dobra, Ale już, ślepego. ale nie mieliśmy rozmawiać o pająkach. Dobra. Szliśmy przez tą Pająki. mroczną puszczę, jak ją Kubuś nazwał. Szczerze mówiąc, tam już ja osobiście zaczęłam mieć lekkie wątpliwości, bo zaczęło wiać. O! Zawiewa! Na kobylarzowym żlebie, czyli zaraz przed łańcuchami. O, Teoretycznie jest to najmniej uczęszczany szlak. No jednak było Tylko troszkę, teoretycznie. było troszkę tych ludzi.
No i w pewnym momencie zaczęło wiać. Wiesz, praktycznie na pierwszej górze. Obrazy świetne, ale wieje koszmarnie. Wieje koszmarnie, no. Też tam widać właśnie po trawie. Jak wieje. Co no raz, że wydłużało całą podróż. Świetnie. Dwa. Zimno było. No po prostu, znaczy no zimno, no było wiecznie, no i też trzeba było w miarę nisko na nogach, no żeby po prostu Kuby nie zostać, musieliśmy pilnować, nie żeby nam zostać- go nie nie zdmuchnęło. zostać porwanym przez podmuch wiatru. Tylko? No 6. Trochę wieje, nie? Po pokonaniu łańcuchów po krótkim czasie dostaliśmy się na Czerwony Grzbiet. No i tam tak naprawdę dopiero zaczęło wiać. Musimy wyjść na tego Małołęczniaka i pójdziemy na kopę, jest krótsza droga. Idziemy. Troszkę wieje, ale no jesteśmy w dobrej myśli. Ze względu na to, że nie chcieliśmy wracać łańcuchami, Nie. ponieważ bardzo dużo osób właśnie szło Szło za nami łańcuchami w górę, jeszcze. więc żeby nie tworzyć niepotrzebnych zatorów, podjęliśmy decyzję, że wejdziemy na tego Małołączniaka i skierujemy się na Kopę Konracką. To nie jest kolejka do zejścia. Oni sobie tak po prostu tam stoją. W międzyczasie wiatr zmógł się po raz kolejny. No i podjęliśmy decyzję, że połączymy się w węża za pomocą liny i w ten sposób przejdziemy po prostu ten. Ten wymagający moment, prawda? Samo wejście na Małołęczniaka, a następnie zejście w kierunku kopy, Wyjście na kopę. wejście na samą kopę oraz Przełęczy. zejście do Przełęczy, tak żeby się wydostać już Tak, do Kubusiu? Kuźnic. Kubuś? Idziemy inaczej, wiesz, bo to będzie strasznie zatłoczone i będzie na pewno dłużej. Słucham? Pamiętam jeszcze, jak na tym akurat to będziemy później ogadywać schodzenie. Jak już schodziliśmy, to tacie zdmuchnęło czapkę.
gdzie Max zaczął za nią biec. Ta cię zmuchnęła czapką? W którym momencie nie zaskoczyłam? No było coś, było coś. I Max, Wtedy jak żeśmy schodzili z Małołęczniaka na Kopę Kondracką. I Max dostał wtedy alert w głowie. Co Max się rzucił, tylko że go lina zatrzymała. Za tą czapkę. Nie pamiętam, bo takie ja byłam coś. tak No było, wściekła było. strasznie i przestraszona jednocześnie, że mogłam nawet nie zareagować na to. Zrobił wiet. Znaczy same góry bardzo ładne. Zresztą właśnie jak piękne. czerwone wierchy na jesieni, właśnie te barwy, no to stąd tak naprawdę się wzięły te kolory. A taka jeszcze właśnie ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, ale wybierając się niebieskim szlakiem, po drodze mijamy między innymi jeden z otworów do jaskini Wielkiej Śnieżnej. A jak dobrze na pewno wiecie, jaskinia Wielka Śnieżna to jest system największych jaskiń w Polsce. No. Się nagadał. Sławek się czasem lubi tak pomądrzyć, wiecie? No, Ale jak mu się dokładnie. przytakuje, że tak, ty jesteś bardzo... Max, masz coś do powiedzenia ciekawego na temat wyprawy na Małołęczniaka? Żebym ja się już nie odzywała. Wiatr był duży. Teraz ducha, nie? Poczekaj! Jeszcze myśmy nie zeszli do tego punktu, gdzie dmucha. No dudniło. To Kubuś? możecie właśnie zobaczyć na kilku urywkach w Kuba? filmie. Wiało niemiłosiernie. No to jest Daj coś to. Kubie powiedzieć. Kubuś? Nie było zbyt przyjemnie. Przez tydzień musieliśmy siedzieć w domu. Bo byliśmy chorzy. I to był minus, ponieważ nie mogłam iść do szkoły. Aha. Pierwszy dzieciak, który chyba polubił szkołę. Zdarza się i tak, no, czasami. Aga? No Jak, ja- jak wspominasz? Jak wspominam tak, że pierwszy raz w życiu chyba, idąc w góry, miałam daleko w poważaniu, ładnie mówiąc, widoki, bo wiało. Za bardzo. Co? Wiały. No wiało. Bo mocno no, wiało. Naprawdę ekstremalnie wiało. Także... Przeziębiłam się, skutki odczuwam do dzisiaj przez dobre kilka dni. Nie mogłam się ogrzać, bo mnie telepało, było mi cały czas zimno. Hektolitry gorącej herbaty z cytryną, z miodem i z imbirem wypijane nie pomagały. A Także- najlepsze jest to, że według prognoz, no to na Czerwonych Wierchach powinno wiać maksymalnie z prędkością 8 km na godzinę. I obawiam się... Podejrzewam, że tam wiało kilka dobrych razy, no może nie kilkadziesiąt, ale kilka dobrych razy mocniej. Ja się tylko obawiam jednego, że Czerwone Wierchy, mimo tego, że są przepiękne, nie będą należały do tego niezbyt zaszczytnego... Inaczej, obawiam się, że Czerwone Wierchy, mimo tego, że są piękne, nie będą jednym z moich ulubionych szczytów i będą należały do tego samego grona co Kasprowy i Turba, czyli po prostu ich nie lubię. No tak. No, To są, i to są 3 szczyty, na wszystko- które nie zdążę wchodzić. Wszystko po prostu przez pogodę. Miało Tak. być pięknie, ale no pogoda, Wyszło jak zwykle. pogoda nam trochę po prostu pokrzyżowała plany i raz żeśmy wylądowali nie w tym miejscu, co chcieliśmy, żeby potem do auta się dostać. 2, no nie poszliśmy takim szlakiem, jaki żeśmy sobie upatrzyli na samym początku. 3, no to właśnie była kwestia tego naprawdę silnego wiatru, który no tak naprawdę swoją moc pokazał dopiero w momencie wejścia na czerwony grzbiet.
A przypomniało mi się, jak zeszliśmy już, byliśmy w schronisku na hali Kondratowej i jak stwierdziłeś, że no teraz to widzieliście takie prawdziwe oblicze dzikich Tatr, a ja ci miałam powiedzieć, gdzie i jak głęboko ja mam takie oblicze. Jest mi zimno, chcę do domu. No tak było. Dobra, no to nic, to my w takim razie ruszamy w następną wyprawę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej! Cześć. Do widzenia i jeszcze jedno, żebyśmy na tej kolejnej wyprawie znowu się nie przeziębili.